Witajcie, dzisiaj dekupaż dla początkujących. Jeżeli interesuje Was ta technika, to po 7 minutach tego filmu będziecie potrafili zrobić właśnie takie pudełeczko. To nie jest trudne, ale niebezpieczeństwo złapania bakcyla ogromne. Takie pudełeczko na herbatę kosztuje około 12 zł. Bardzo ważne jest odpowiednie dobranie serwetki. Pstrokate wzory na białym tle. Łatwo jest wtopić w tło i nie widać ewentualnych zagnieceń po kiepskim naklejeniu serwetki. Zaczynamy od pomalowania pudełka na biało zwykłą farbą akrylową do ścian. Środek maluję w którymś kolorze występującym na serwetce. Wybrałam zielony. Używam do tego farb akrylowych dostępnych w każdym sklepie dla plastyka. Po wyschnięciu jeszcze raz nakładam białą farbę. Dzięki temu uzyskam idealnie równomierny kolor. Po wyschnięciu obowiązkowe szlifowanie całości. Papier ścierny 240. Jeżeli zależy Wam na jakości wykonania, szlifować trzeba długo i porządnie. A teraz zaczynamy akcję przyklejania serwetki. Zgrubnie wycinamy wzory, które chcemy przylepić. Jeżeli wzór jest za duży, odcinamy niepotrzebne elementy. Następnie przymierzamy i dopasowujemy wszystkie części do pudełka. Jeżeli jest ok, rozwarstwiamy serwetkę, zostawiając jedynie jej górną część. Stachanowcy oczywiście mogą wyciąć wzór z serwetki. Wycinamy przed rozwarstwieniem. Ja polecam metodę na leniucha. Wodą moczę niepotrzebne części serwetki i odrywam. Przyklejacie na dowolny, najtańszy klej do dekupaż. Pudełeczko jest dla początkujących, ale wersja ambitna. Wzór będzie przechodził z dna na wieczko. Aby pudełko w trakcie klejenia nam się nie otworzyło, sklejamy je. A teraz zabieramy się do przyklejenia. Po dopasowaniu przytrzymujemy wzór palcami i zaczynamy kleić. Wszystkie pędzle poniżej szerokości 24 polecam wyrzucić do kosza. Najlepiej sprawdzają się właśnie szerokie, syntetyczne pędzle. Kosztują od 10 do 15 zł, ale na pewno ta inwestycja się zwróci. No i kleimy od środka na zewnątrz. Jak widzicie, najpierw przód, potem boki. Gdy serwetka namoknie klejem, przejeżdżamy jeszcze kilka razy wzdłuż połączenia dołu z górą pudełka. Brzegi serwetki nieco się podniosły, nie pasują już do linii dna. Naciągałam i urwało się. Nie ma się co martwić, tego w ogóle nie będzie widać, po prostu przyklejamy. Taśma klejąca mi troszkę przeszkadzała, więc ją przycięłam. Na kleju nie oszczędzajcie. Jeżeli dacie go za mało, serwetka namoknie i po prostu będzie odstawała od pudełka. Jeżeli tak się dzieje, to po prostu klej na pędzel i przyciskamy. Z drugiej strony i z góry kleimy tak samo. Jak widzicie, brzeg serwetki został ozdobiony cieniutkimi złotymi paseczkami. Ja lubię wykorzystać takie atuty serwetki, więc je zostawiłam. Później domaluję brakujące elementy. Jeszcze różyczka na górze i z tyłu, ale tej tylnej już nie pokazywałam jak lepiej. Identycznie. Zwróćcie uwagę, że białe tło, które otaczało róże, całkowicie zlało się z bielą pudełka. Takie kompozycje wybierajcie na początek swojej przygody z dekupaż. Klej wysechł i już możecie przeciąć nożykiem serwetkę. Nie ma się co stresować, jeżeli nożyk jest ostry, zawsze się uda. Teraz mogę całe pudełeczko przemalować bezbarwnym lakierem akrylowym. Wybrałam kolor satynowy. Po wyschnięciu przykładamy oko do naszej serwetki i wcale nie jest idealnie, są lekkie zmarszczki. Markety budowlane najlepszym przyjacielem dekupażysty. Papier ścierny całkowicie załatwia takie drobiazgi. Kilka pociągnięć i mamy idealną gładź. Wymaga ono jeszcze tylko kilkukrotnego lakierowania. Ale niestety po lakierowaniu nasze pudełeczko się nie zamyka. Lakier i farba pogrubiły brzegi, no i mamy pasztet. Pomaga na to oprócz kilku inwektyw papier ścierny. Oczywiście starte miejsca musimy zamalować. Kolor kompletnie niedobrany, ale zobaczycie, czemu go nie będzie widać. A to jest złota farba akrylowa. Kosztuje około 6 zł. Zamalowuję i domalowuję nią paseczki oraz pokryję dno. Jak widzicie, najrówniej mi nie wychodzi. Ale takie są uroki rękodzieła. Perfekcyjne chińskie wyroby można kupić w sklepach. Złote dno najpierw maluję pędzelkiem, a potem wyrównuję gąbeczką. Taki pędzel gąbkowy kosztuje 2 zł, ale można to wyrównać nawet gąbką do naczyń. Praktycznie suchą gąbeczką, czyli pozbawioną farby, przybrudzam środek.
Wszystkie poprzednie niedociągnięcia znikają. To samo możecie zrobić patyną, ale o tym za chwilę. Patyna to preparat postarzający, jeden z najbardziej przydatnych w dekupaż. Moja jest gęsta jak śmietana. Jak mówiłam, służy do postarzania, czyli artystycznego brudzenia pracy. Nakładamy ją głównie na te miejsca, które podczas normalnego użytkowania najszybciej się brudzą i starzeją. Patyną też można łatwo zamaskować wszystkie niedociągnięcia w naszej pracy. Aparat warto kupić, kosztuje od 10 do 17 zł. A teraz coś od siebie, czyli kropeczki. Ja wyznaję teorię, że dekupaż to nie tylko naklejenie serwetek, ale dodanie także drobiazgu od siebie. Najprostsze na świecie i zazwyczaj pasujące do wszystkiego są kropeczki. Robię je za pomocą zwykłej wykałaczki. Oczywiście o gusta się nie dyskutuje i możecie powiedzieć, że kropeczki do niczego nie pasują. Ale to tylko moja propozycja, z której możecie skorzystać bądź nie. Dzięki takim drobiazgom prace może nie stają się najpiękniejsze, ale na pewno niepowtarzalne. Żeby nie przesadzić z kropkami, ozdobiłam nimi tylko górę. Po wyschnięciu kolejne lakierowanie. Ale pamiętajmy, że środek pudełka także jest ważny. Na wymarzoną randkę przecież nie chodzimy w barchanowych gaciach. Więc po otwarciu pudełeczka też musi być przyjemnie i słodko. Jak zrobić takie serduszko, szukajcie w dziale masy plastyczne na inspirello.pl. Jeżeli film Wam się podobał i uważacie go za przydatny, oceniajcie i udostępniajcie, bo dekupaż to cudowne hobby, którym warto się dzielić z innymi. A ja serdecznie Was zapraszam na inspirello.pl.